Najprawdopodobniej, drogi widzu, nigdy o tym miejscu nie słyszałeś. Ośmielę się powiedzieć, że jeszcze nie. To opowieść z nieodkrytej przez masową turystykę krainy w południowej Tanzanii. O zmieniającym się świecie i skomplikowanej relacji ludzi z naturą. Udzungwa to łańcuch kilkunastu pokrytych lasami gór leżących na granicy regionów Iringa i Morogoro. Do końca lat 70. XX wieku góry te pozostawały w dużej mierze niezbadane przez naukowców, a odwiedzających było niewielu. Od 1992 roku jest to obszar chroniony i ma status parku narodowego. Las, który porasta te góry, jest lasem o charakterze pierwotnym i jest jednym z niewielu miejsc w Afryce, które utrzymywały ciągłą pokrywę leśną przez miliony lat, mimo wielokrotnych i ekstremalnych ociepleń i ochłodzeń klimatu. To jak zaglądanie w przeszłość, bowiem na zboczach i szczytach tych gór znajdujemy spuściznę niezwykłych gatunków i procesów ewolucyjnych. This forest is special for many reasons. One reason is that we are in the Eastern Arc Mountains. They are East Africa's oldest mountains. They are tens of millions of years old. So if you compare these mountains, the Eastern Arc, to, say, Kilombero, Kilombero is maybe 2 million years old. And this mountain range could be 100 million years old. And the forests on these mountains, including Udzungwa, are 30 million years old. So these forests have been here for tens of millions of years. So here we have more than 2,500 plant species. We have more than 120 mammals. We have more than 400 birds. We have thousands of invertebrates yet not undescribed to science. Fungi that are still being discovered, spiders that are still being discovered. So an intact fauna is certainly a feature of the Udzungwa Mountains forest. Udzungwa, we call it treasure of endemism species. Why so? Because we have such kind of difference of endemism species. In animal, in primates, we have almost 11 species, but 2 are only found here. You can find somewhere else around the world except Udzungwa Mountains National Park. And that species, Udzungwa red-calabash monkey or Iringa red-calabash monkey, and the Sanje-crested manga bay. In the butterflies, also we have endemic species almost 3 out of 250. Plants, we have almost 2,500 species, while the 160 were used as a local medicine previous by Udzungwa. And the 4 among them are endemic. We have endemic frog, we have endemic insect. Liczba unikalnych gatunków jest niezwykła jak na tak niewielki obszar. I wszelkie statystyki podają wartości przybliżone, szacowane przez naukowców. Zidentyfikowanie i opisanie ich zajmie dziesięciolecia. Jest niewiele tak niezwykłych miejsc, które można odwiedzić bez tłumów przyjezdnych. I think in terms of tourism, people associate countries like Tanzania with big wide open savanna woodland habitats and areas like the Serengeti, where one might see animals, big cats, cheetah, leopard, lion. Of course, there's the wildebeest migration, very conspicuous events that you most often see out of a vehicle. So I think also it takes a certain kind of person to come here and want to be traversing difficult terrain on foot. Park Narodowy Gór Udzungwa otwarty jest dla turystów. Jest tu wiele szlaków o różnej długości i różnym poziomie trudności.
W 2023 roku dzięki wsparciu finansowemu polskiej pomocy wytyczony został najdłuższy z nich. Od Msosy do Manguli 8-dniowy szlak, którym można przekroczyć całe pasmo górskie. Wielu myśli, że odkrywanie takich miejsc dla turystów sprawi, że przestaną one istnieć, że człowiek je zniszczy. Tymczasem zachodzi tu odwrotny proces. Wpływy z turystyki pomagają utrzymać się parkom narodowym, a objęcie obszaru ochroną zatrzymuje jego eksploatację i degradację. A i turysta, by wejść do parku, może to zrobić tylko z przewodnikiem i strażnikiem. Nie tylko po to, by ten chronił las, ale i człowieka. Słonie afrykańskie. Szansa na spotkanie ich na szlaku jest niewielka, bo zwierzęta te unikają ludzi. I nawet mimo swoich rozmiarów łatwo jest im ukryć się w tak gęstym lesie, który zresztą bardzo dobrze znają. Duży słoń był. No. Duża taka kupa, raczej jeszcze świeża w środku. Yeah, so this is really incredible. It's a very fresh trail and it gives you an idea of the kind of terrain that elephants are navigating in the Udzungwa mountain. Słonie żyją na tych terenach od zawsze. Nie tylko góry Udzungwa są ich naturalnym środowiskiem, ale i oddalony o 12 km las Magombera i dalej Park Narodowy Nyerere. Dolina Kilombero znajduje się dokładnie pomiędzy tymi obszarami. Dawniej przecież sama była lasem. I tutaj pojawia się problem. Asilimia ukisikia tembo kwa sababu ni mharibifu. Ni mharibifu, kwa hiyo hatuwezi kumpenda tembo kwa sababu akivuka huku anakuja kuharibu mazao. Kwa hiyo kwa kumuona tu hivi kwa kutalii ni mzuri kumwangalia, ila kwa wenye mazao ndio huwa mharibifu. A upraw w Dolinie Kilombero nie brakuje. W ciągu ostatnich 20 lat populacja Tanzanii wzrosła z 37 do 67 milionów. Jednym z filarów tanzańskiej gospodarki jest rolnictwo, a rolnicy potrzebują ziemi. Ta w Dolinie Kilombero jest jedną z najżyźniejszych w kraju, więc ludzi wciąż przybywa. Wszędzie po horyzont widać pola uprawne, najczęściej trzciny cukrowej, ryżu, poprzecinane wsiami, gdzie niemal każda rodzina uprawia bananowce i gdzie rosną drzewa mango, a słonie je uwielbiają. They are coming closer to the people because of our maize. Like farmers, like in Kilombero, they live like a pod. They live like a pod. So they smell far, very far from park. Even more than 15 kilometers, 16 kilometers, they smell it there. This direction there is a pod. So they come to eat it. That is what is happening. Na wengine sasa kwenye makazi ya watu yalikuwa tayari ni mapito yao yatoka na enzi ya kupita kwenda kutafuta vyakula sehemu nyingine. Kwa hiyo watakapopita kwenye makazi ya watu akakuta labda aidha kuna mazao mengine ambayo yanawavutia wao kula, wanakula. Aidha kuna midizi, kuna mahindi, kuna miogo na kuna mipunga, wanapita na kufanya uharibifu na kupita huko wanakula. Zniszczenia, jakie może spowodować 5-6-tonowe zwierzę, są gigantyczne i często oznaczają katastrofę ekonomiczną dla całej rodziny. A przepłoszenie takiego szkodnika to niemały akt odwagi. Tembo alishawahi kuniharibia mazao, alishawahi kunilia mazao aina ya mpunga kama nusu eka. Kwa hiyo ilikuwa usiku, wakaingia shamba, wakavamia eneo la shamba, wakala mpunga kama nusu eka ile. Kwa hiyo niharibia mazao ya mpunga nusu eka. Nikutana na tembo nikiwa shamba nalinda mazao. Baada ya kukutana naye, wanalinda natumia tochi kubwa, vuvuzela yale ya kupuliza po, vuvuzela, tochi ndio tunatumia na ngoma, tunapiga ngoma. Kwa hiyo baada ya kumulika tochi na kupiga ngoma na ukipuliza lile basi anakimbia. Kwa hiyo kutana naye shamba nikiwa nalinda mazao. They are very clever. That's why they use night time to do some movement from the park up to the village. But on daytime, that's why it will be the hard time, and them they can be aggressive because people they can make noise
and to try to chase them on different ways. Nishakutana na vijana wanafukuza tembo kwa kutumia fimbo. Wanawafukuza, wanawaswaga ni kama ng'ombe, na tembo wanasikia, wanakimbia, wanaondoka. Njia ya kufukuza tembo kutumia fimbo kuswaga kama ng'ombe sio sahihi, kwa sababu tembo ni mnyama hatari, kwa anaweza kugeuka na kukujeruhi. Kwa hiyo njia sio sahihi. Polska pomoc wspiera działalność organizacji STEP, która zajmuje się wprowadzaniem rozwiązań, które łagodzą konflikt ludzi i słoni w południowej Tanzanii. Aby pokojowe współistnienie było możliwe, konieczne jest działanie na wielu obszarach. Pierwszym z nich jest opracowanie i budowa ogrodzeń, które rzeczywiście działają, bo żaden zwykły płot nie stanowi dla słonia większego problemu. We put the cameras to near the fence and to get some data how the fence working. But we saw some pictures, elephant trying to help others for lift up the wire and others to pass down of the wire. After finish up, then the mother was the last one to pass there, in order maybe to put her family to be safe. Yeah, so that it's make us to know this elephant, they are very intelligent and they have ability to adapt the place where normally they passing. So if there is something it's new for them, they can learn how to pass there and to be safe without any problem. First, we were using a chili fence, and then we learned that during the rain, when the rain comes, it washes away all the chill. So we started looking for other means to help farmers to protect their crops. Then we learned that our near friend country, Kenya, is using beehives to help to protect crops from elephant crop raiding. Then we adapted this method so this method is adapted from Kenya. The beehive is constructed between the two poles, and hanged around with the wire. And then between one beehive and the other, there is a wire. So when the elephant comes out from the protected area to the farms, when it passes at between the two beehives, it causes all the fence to shake. So when the beehives shake, the bees are coming out, and elephants are really afraid of the bees. So when they encounter a group of bees, they just turn around and go back to the protected area. So we have been helping farmers to construct these beehive fences, but they are the ones who are helping us with the construction and daily checking up of the beehives. Prócz tego, że ogrodzenie jest skuteczne, rolnicy czerpią korzyści z hodowli pszczół i mogą dywersyfikować swoje przychody. Katika ufugaji wa nyuki kuna mazao aina ya 7 ya mazao ambayo yanatokana na nyuki. Nyuki wanatupatia asali, tunaweza kupata beeswax, nta, bundi, pia tunapata maziwa, tunapata supu na kupata sumu ya nyuki. Hivyo yote ni mazao ya nyuki. Nie wszędzie jednak takie rozwiązanie się sprawdzi. Innym przykładem skutecznego ogrodzenia, prostszym, tańszym i niewymagającym obsługi, są druty z metalowymi zawieszkami, które odbijają promienie słoneczne i hałasują. Celem ogrodzeń nie jest wygradzanie kolejnych przestrzeni, do których słonie nie będą mieć dostępu, i pozbawianie zwierząt możliwości poruszania się. Odpowiednie ich rozmieszczenie w Dolinie Kilombero ma na celu skierowanie słoni do tworzonego właśnie korytarza, którego początek jest tutaj. This place here is the elephant underpass, and it is the first underpass to be constructed in Tanzania. The aim is to help elephants when they move from the Magombera, from Udzungwa to Nyerere National Park, so that they can be safe within their corridor. So we expect when they be coming from Udzungwa, they'll be passing
and the underpass to direct it to Nyerere National Park. This area, they have been doing landscaping to help them move well when they come from the forest. STEP przygotowuje też ogrodzenie elektryczne po obu stronach przejścia, by pomóc słoniom w odnalezieniu drogi do korytarza. Ale to nie wszystko. Z pomocą innych organizacji, takich jak Rainforest Africa, korytarz ten będzie nie tylko pasem pustej ziemi pomiędzy polami uprawnymi, po której słonie i inne zwierzęta mogą się swobodnie poruszać, ale bezpiecznym azylem, lasem, jaki dawniej porastał dolinę Kilombero. They need food, they need somewhere to rest, they need something to drink. So the corridor designed to go through all those stuff. And we are going to plant the trees for food, the trees that the elephant prefer, and the fruits that the elephant prefer. Formerly, we did a lot of research to understanding this movement of elephant, the preferred route. So we choose the preferred route. That means the area before starting planting, before doing any intervention, the elephant were using this area. Currently, we are going to plant 100,000 trees. I already mentioned that we have 27 species. Those must be planted, but there are some will be planted, or the bird and other animal will bring the seeds, like elephant themselves. They will bring seeds because we knew that they are good in modifying the ecology of the area the way they want, so they can eat in some fruit somewhere and bring them to the corridor. But we as Rainforest Africa, we are going to plant more than 100,000 trees, and we have already starting the work, and we are now we already planted like 15,000 trees ready in the corridor. Tak wielkie projekty możliwe są również dzięki mieszkańcom i ich czynnej współpracy. Posadzenie setki tysięcy drzew to przecież zadanie zespołowe. STEP działa w porozumieniu z władzami lokalnymi, regionalnymi i krajowymi. Prowadzi programy mające na celu polepszenie warunków bytowych społeczności w Dolinie Kilombero. Village Savings Loans and Associations to inicjatywa również wspierana ze środków polskiej pomocy, dająca rolnikom dostęp do usług finansowych i mikropożyczek, które pomagają nie tylko w minimalizowaniu strat powodowanych przez słonie. Tofauti yake kwenye swala la kukopa kwenye kikundi tofautisha na kumkopa mtu binafsi. Hata riba zake zinakuwa kubwa sana mtu binafsi. Mikopo tunaipata kwenye kikundi tunapeleka kwenye matumizi mbalimbali, ikiwemo kuhudumia familia, kupeleka shamba na kadhalika na kadhalika. I aby wszystkie te działania mogły w sposób zrównoważony przetrwać i dawać korzyści przez wiele lat, podstawą jest zawsze edukacja. STEP has been facilitating primary and secondary school education program, and the main focus for this program is to educate students about elephants, because most of the students that live in Kilombero Valley live in areas that have a lot of activities, elephant activities. Sometimes students are afraid of meeting elephants while walking to school in the morning. Prior to this program, students had low knowledge about elephants, how to stay safe around them, and the mitigation measures that can be used to protect farms. But we hope that these students can be inspired and become ambassadors for elephants to their families and to communities around. Takie miejsca jak góry Udzungwa i Dolina Kilombero i ludzie, którzy je kształtują, dają nadzieję, że jako ludzkość coraz lepiej rozumiemy, że jesteśmy częścią natury i że nie musimy z nią walczyć, by znaleźć swoje miejsce. One of the important for the government to protect this area, or this area being in a national park, one of the reason is to protect the source of water. Now, how can you protect the source of water? We should protect first the forest. Any species, any animal we are seeing around has its own importance in ecological contribution. Like elephants are good in modifying the ecology of the area. For example, if the area is destroyed, elephant can come with the seeds
from 40 kilometer away or many kilometer more than 40 kilometer away and bring the seeds. You know, they are trying to balance the ecology of the area. They are helping other animals to getting their food. They can modify the environment. Like when you protect the elephant, it means that you are protecting a lot of animals which are under elephant. When you protect their environment, it means that you are protecting environment for other animals like bushbuck, duiker, lions. That means that's why we are saying that elephant is like a keystone species in the area. That whenever they are found, they are keystone species. So you can imagine that elephants planted this forest of Paranhari.